Fokker DR-1 to zdecydowanie najbardziej rozpoznawalny samolot z okresu I wojny światowej. Do jego legendy przyczyniły się głównie trzy rzeczy: krwisto-czerwony kolor całej konstrukcji, postać Manfreda von Richthofena zwanego potocznie Czerwonym Baronem oraz sam fakt, że był to samolot trójpłatowy. Co ciekawe, Fokker DR-1 nie był pierwszym samolotem w tym układzie. Kilka miesięcy przed Niemcami Brytyjczycy wypuścili swój model pod nazwą Sopwith Triplane. Sam koncept trójpłatowca jest dosyć ciekawy, nie tylko ze względu na jego niecodzienny wygląd, ale przede wszystkim ze względu na jego ogromne zalety względem dwupłatowców. Gruby profil płatów oraz ich niewielka rozpiętość zapewniały mu znakomitą zwrotność i wznoszenie. Jednakże trzeci płat znacznie zwiększył opór aerodynamiczny, a to wraz z dosyć słabym silnikiem o mocy 110 koni mechanicznych spowodowało, że samolot mógł rozpędzić się jedynie do 165 km na godzinę. Z tego powodu nie nadawał się do wyścigu za szybkimi dwupłatowcami, natomiast znakomicie sprawdzał się w walce kołowej. Jego uzbrojenie stanowiły dwa karabiny maszynowe MG8x15 strzelające przez śmigło. Ogółem wyprodukowano 320 egzemplarzy tego modelu i nie miał on swojego bezpośredniego następcy, bo co prawda zwrotność trójpłatowców była znakomita, to nie były one odpowiednio szybkie, aby skutecznie prowadzić działania bojowe na polu bitwy. A tak prezentuje się klockowy model Fokkera DR-1 słynnego Czerwonego Barona. Jest on wykonany klasycznie w skali 1:35, no i klasycznie zacznijmy od dodatków. Na początek mamy tutaj plakietkę z nazwą zestawu, a jako figurkę otrzymujemy tutaj oczywiście Manfreda von Richthofena. Jest to właśnie ten słynny Czerwony Baron. No i jest to chyba najbardziej rozpoznawalny pilot niemiecki, jakikolwiek był w historii. Właśnie głównie przez to, że latał tym swoim czerwonym trójpłatowcem. A sama figurka Kobi, no wydaje mi się, że tutaj tors jest dokładnie taki sam, jak mieliśmy w poprzedniej inkarnacji tego modelu. No i możemy sobie teraz przejść do omawiania modelu. Na pierwszy rzut oka rzuca nam się tutaj bardzo ładny czerwony kolor tego samolotu. Zobaczcie, jak on pięknie po prostu kontrastuje na tym moim czarnym tle. No i to powoduje, że model naprawdę może się podobać. Na pewno będzie wyróżniał się na naszej półce. No i myślę, że jest to wspaniały prezent dla fascynata historii, niekoniecznie związanym z modelami, czy to klockowymi, czy to redukcyjnymi, ponieważ no jest to dosyć niedrogi prezent. Sam samolot jest dosyć łatwy w montażu. No dobra, ale przejdźmy już do oględzin samego modelu. Z przodu jest oczywiście brązowe dwułopatowe śmigło. Ten brąz ma tutaj oczywiście przedstawiać, że jest to konstrukcja drewniana. Tutaj przód tej konstrukcji wygląda naprawdę bardzo ładnie. Jest to taki specjalistyczny element, który odsłania nam tutaj część tego silnika, który jest pod spodem. Mamy tutaj też nadrukowane dwie takie kropeczki. No, one mają symbolizować wloty powietrza oczywiście do tego silnika. Tak, ogólnie sama konstrukcja trójpłatowa jest naprawdę dosyć stabilna. Jeśli chcecie się bawić tym modelem, no to myślę, że naprawdę z tym nie będzie żadnego problemu. Widzicie, że jak tutaj naciskam, to faktycznie nic się z nim nie dzieje. No może jedynie te końcówki skrzydeł są trochę bardziej delikatne, ale to jest raczej oczywiste. Podwozie myślę, że jest wykonane też bardzo fajnie. Mamy tutaj te całe relingi, jeszcze taka belka wsporcza na dole. Dalej tutaj widzimy karabiny maszynowe. One oczywiście strzelały przez śmigło, tak jak w większości pierwszowojennych samolotów. Tak, dalej tutaj widzimy nadruki techniczne. Widzimy nazwę tego samolotu, oczywiście Balkenkreuze, ale to takie stare. Tutaj zobaczcie też, jak fajnie są wykończone te skrzydła. Mamy tutaj zaokrąglenia na końcówkach, tutaj jeszcze są takie specjalne wcięcia. Myślę, że naprawdę to się bardzo fajnie udało projektantowi tego modelu. No i tutaj niestety tylko na tych górnych, a nie wiedzieć czemu też nie na dolnych, mamy ruchome lotki. Dużo do góry i tylko troszeczkę na dół. Tutaj jest głównie ze względu na tą konstrukcję. No i w samym kokpicie widzimy tam oczywiście drążek oraz fotel pilota. No trochę biednie, wydaje mi się, że Kobi mogło tutaj nadrukować jakieś zegary. Ogon jest wykonany moim zdaniem no tak dosyć średnio, bo on powinien
być tutaj u góry całkiem płaski i od dołu faktycznie mieć tą powierzchnię trochę bardziej ostrą. No ale tutaj zrobiono coś takiego. No jakby nie jest to jakaś potężna wada, ale no fajnie by było, gdyby faktycznie ten ogon był zrobiony tak jak w prawdziwym modelu. No i końcóweczka tutaj widzimy, że jest całkowicie biała, też tutaj z tym krzyżem, bardzo fajnie to wygląda. No i od spodu oczywiście płoza ogonowa. Zanim przejdziemy do podsumowania, to może porównajmy go sobie z Sopwith Camelem, którego ostatnio recenzowałem. O, proszę, coś takiego. No tutaj widzimy, że Camel jest zdecydowanie większy, jeśli chodzi o gabaryty, ale jeśli weźmiemy tutaj pod uwagę odwzorowanie detali, no to faktycznie Red Baron tutaj miażdży swojego przeciwnika. Tutaj jak sobie patrzymy z boku, no to konstrukcje są dosyć podobne do siebie, tam tylko jedynie wykończenia są troszeczkę inne. No i co, może przechodząc już do podsumowania, model jest wykonany naprawdę bardzo dobrze. Tak jak już mówiłem, jest to fantastyczny prezent dla fascynatów historii. No i jeszcze raz wspomnę, że ten kolor naprawdę bardzo dużo robi dla tej konstrukcji. Dajcie znać, co myślicie o tej recenzji, o tym modelu. A na dzisiaj to by było tyle. Trzymajcie się, cześć.